Właśnie jesteśmy na Mistrzostwach Świata. Co? Czekajcie, wróćmy do początku. 2 dni przed naszym ślubem dostałem dziką kartę na Mistrzostwa Świata Flat Track w Terenzano. I wtedy nasza podróż poślubna zmieniła się w podróż przez Europę z motocyklami, treningami i jednym celem na końcu. To teraz zobaczcie, jaką drogę przebyliśmy, aby dojechać już tutaj. Mamy nasz pierwszy pit stop. Let's go. No i dobra, dzisiaj zrobiliśmy traskę z Trzebnicy do Habarzowic przez Niemcy. Ominęliśmy korek na granicy w Zgorzelcu. Przez Zgorzec przejechaliśmy. W ogóle Görlitz bardzo, bardzo ładne. No i jesteśmy tutaj i jutro w Habarzowicach mamy... W Habarzowicach mamy torek, który jest gdzieś tutaj. Uwaga kochani, torek, tu. Speedway Club Automobil Czeskiej Republiki. No po tym większym będziemy jeździć. Tak, my po tym większym. I jutro atakujemy do miejscowości Pilzno. Czyli mamy 2 godzinki. 2 godzinki i 25 minut, 200 km. No to powinno się udać. Slany, to w ogóle w Slanach też się ścigaliśmy. To Pilzny za Slanami, za Pragą. No i tu będziemy. A potem to zobaczycie, gdzie będziemy jechać. Patrzcie po Chabarowic, a potem pojechać tak z 2 godziny wcześniej na tor, a nawet 3, wyciągnąć te wszystkie rzeczy. No to co, pierwszy dzień naszego road tripa na Mistrzostwa Świata Flat Track jest w połowie, jest godzina 12, jesteśmy pod Chabarowicami w Czechach nad jeziorem Milada. Okazuje się, że jeżeli ma się chwilę na odpoczynek, chwilę na zwiedzanie i nie goni przed deszczem ani na zawody, to takie tripy są naprawdę fajne, bo jest czas na to, żeby nacieszyć się okolicznościami przyrody, okolicznościami miejscowości, które mijamy. No i tak szczerze powiedziawszy, te Chabarowice, czy Habarzowice tak naprawdę, są świetne. I zobaczcie, jakie ładne widoczki nas tutaj przywitały. Na 16 jest trening, także zaraz zbieramy się do busa, jedziemy już na Moto Aero na Habarzowice. Spienimy płyn hamulcowy, wyciągniemy furki, troszkę się przepakujemy, no bo to wiadomo, że w podróży jak się człowiek pakuje, no to życie weryfikuje i trzeba sobie troszeczkę ułatwić dostęp do co po niektórych rzeczy. A wieczorem ładujemy na Pilzno i jutro kolejny dzień w Pilznie. Także zobaczcie, jak tu jest pięknie i trzymajcie kciuki, żeby wszystko szło zgodnie z planem. Taki mamy road trip. Pozdrawiamy. No i dobra, wylądowaliśmy na torze w Habarzowicach. Ciekawostką jest to, że gdzie w Europie byśmy nie byli, to wszystkie sprzęty do tego, żeby dbać o tor, wyglądają bardzo podobnie i pamiętają jeszcze czasy chyba przedwojenne. Tor w Habarzowicach jest dość specyficzny, bo jest bardzo czerwony, nawierzchnia ma bardzo dużo gliny. Ale o torze pogadamy zaraz, bo najciekawszą sprawą było to, że na ten trening zaprosił nas nikt inny jak Erwin Krajczowicz i Ondrej Szwedik, czyli 2 topowych czeskich zawodników, mistrz świata oraz mistrz Czech. Trenowanie z takimi gośćmi to
naprawdę bardzo duże wyróżnienie, dlatego i ja, i Kasia nie mogliśmy odmówić i z chęcią spędziliśmy ten dzień razem z nimi. Jak widzicie, owal jest dość ciekawy, ma około 340 metrów. Nawierzchnia, tak jak powiedziałem, ma bardzo dużo gliny, przez co jest mocno czerwona. Dwa dość mocno różne zakręty, techniczne, bo dość długie, wymagające specyficznego wejścia. Przyczepność na tym torze, powiem szczerze, jest zdecydowanie inna niż na polskich torach, gdyż ta duża ilość glinki powoduje, że ten tor, gdy jest suchy, jest mocno śliski, natomiast gdy przyjmie wodę, to mimo, że wydaje się, że powinien być bardzo śliski, całkiem nieźle trzyma. Natomiast największym wyzwaniem tego toru jest coś, co było w zasadzie największym odkryciem tego treningu. Mianowicie zwróćcie uwagę, że jak jeździmy, to większość z nas, większość okrążeń robi tak po środku, bardziej do zewnętrznej łuków, aniżeli standardowo przy krecie. Dlatego, że nawierzchnia w Chabarzowicach jest dość mocno już zeksploatowana po wewnętrznej i ten tor po prostu wymusza tymi kolejnami i dziurami, które się tam po prostu odrywają, jazdę szerzej. Jest to dość trudne dla kogoś, kto zazwyczaj jeździ jak najbliżej kredy i ja należę do takich osób. Ten trening wymusił na mnie jazdę szerzej. Natomiast na początku tego treningu próbowałem ustawić zawieszenie tak, aby jak najlepiej wybierało dziury, bo Ondrej pozwolił mi przejechać na swoim KTM-ie, notabene on chciał sprawdzić mojego Triumfa. No i mimo, że jego zawieszenie faktycznie czułem, że daje mi więcej pewności siebie i na jego motocyklu pojechałem szybciej niż na swoim, to mimo wszystko po różnych próbach, zmianach i polepszeniu charakterystyki mojego Triumfa TF450 finalnie usłyszałem mega wartościowe zdania od Erwina. Erwin powiedział, że najlepszym ustawieniem zawieszenia na dziury jest je po prostu omijać. Tak więc taktyka na niektóre tory, na niektóre nierówności, na niektóre problemy, to po prostu zwrócić uwagę, którędy warto jechać, zwrócić uwagę, gdzie trzeba odpuścić, żeby nie próbować przelecieć przez kolejny i dziury skrajnie bokiem z dużą ilością hamulca, czasem po prostu pojechać trochę szerzej, wejść na gaz kapkę wcześniej, tak żeby ominąć problemy, no bo to chyba największy wniosek, żeby nie pakować się tam, gdzie jest trudno, tylko wybierać łatwiejsze ścieżki. Natomiast wybór łatwiejszej ścieżki wymaga decydowania o tym, gdzie przy dużej prędkości chcesz pojechać. No i nie ukrywam, że pod koniec treningu i Ondrej, i Erwin lecieli naprawdę tylnym kolem po bandzie, co robiło niesamowite wrażenie. Techniczny, trudny tor, natomiast zwróćcie uwagę, że na tym filmie widać jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, której nie zobaczymy w Polsce, a w sumie dwie. Pierwszą z nich jest to, że wjazd na tor jest zaprojektowany w taki sposób, że przy tak mało licznej grupie mogliśmy po prostu wjeżdżać i zjeżdżać na ten tor tym takim krótkim przesmykiem, który absolutnie nie powoduje zagrożenia takiego, jakie może stwarzać otwarta brama na torach, które mamy w Polsce. Dodatkową rzeczą jest coś, co uważam za niesamowicie wartościową rzecz, czyli drugi mini tor w środku dla małych żużlowców, dla osób zaczynających z flat trackiem, plus umożliwiający jazdę TT. Oczywiście w Ekstralidze polskie stadiony nie mogą sobie na coś takiego pozwolić, no bo musi być miejsce dla sponsorów i dla banerów reklamowych. No ale niestety takie są realia. Co ciekawe, takie treningi odbywają się w Czechach bardzo często, kosztują w granicach 10-20 euro, więc nie ma się co dziwić, że czeski flat track jest na tak wysokim poziomie, czego dowodem są różne liczne zawody, w których też udało nam się brać udział. Z tego co pamiętam, to w ubiegłym roku w Chabarzowicach byłem 11, co myślę, że jest bardzo fajnym wynikiem, zwłaszcza, że musimy chylić czoło przed naprawdę wysokim poziomem czeskich zawodników. Jest mi niezmiernie miło, że pojeździliśmy po tym obiekcie na spokojnie, nie tylko na zawodach, gdzie tak naprawdę 2 sesje treningowe i potem już 4-5 wyścigów, baraże i finał.
tylko na spokojnie można było naprawdę zobaczyć, że da się nie pakować w kłopoty i najlepszym ustawieniem zawieszenia jest po prostu omijać nierówności i dziury. Te dziury i wymuszona trajektoria były naprawdę nie lada gratką dla mnie, dlatego tym bardziej jestem dumny, że Kasia, która miała drugi bądź trzeci kontakt ze swoją 450 właśnie na tym trudnym obiekcie, na którym była pierwszy raz, dała radę i naprawdę miała bardzo fajne tempo. No może mimo jednego incydentu, ale to pewnie usłyszycie od niej. Także oddaję głos, trzymajcie się ciepło i cześć. To był jeden z moich pierwszych treningów na Hondzie CRF 450. Wtedy jeszcze nie miała swoich oklein, ani przez to swojego imienia i dopiero się z nią oswajałam, a przede wszystkim z jej mocą. Wcześniej już byłam w Chabarzowicach, ale wtedy tylko towarzyszyłam Bartkowi na jego zawodach. I pamiętam, że już wtedy wszyscy mówili, że te tory w Czechach są bardziej wymagające. Ja oczywiście na tamten czas nie do końca rozumiałam, o co chodzi, no bo umówmy się, jak nie pojedziesz, to nie zrozumiesz. Więc dopiero jak sama wjechałam na tor, to pomyślałam, a dobra, już rozumiem. I sam trening nie należał do najłatwiejszych, no bo motocykl nie był jeszcze ustawiony pode mnie. Dlatego momentami bardziej z nim walczyłam niż jeździłam, ale z takich treningów też można wyciągnąć dużo dla siebie. Był to też pierwszy trening, kiedy wokół mnie jeździli tylko naprawdę szybcy zawodnicy. I to robi niesamowite wrażenie, bo tobie się wydaje, że idziesz już super szybko, ktoś cię mija jak pocisk i jednak masz wrażenie, że stoisz w miejscu. I jeszcze zobaczcie sami, co tutaj się wydarzyło. Ja miałam mały incydent, a za mną jechał Erwin. Na szczęście on ogarnął sytuację i mnie ominął bez problemu, bo to mogło się naprawdę źle skończyć. Trzeba jednak pamiętać, że są tu ogromne prędkości, jedziemy bez przedniego hamulca, jedziemy w ślizgu, po luźnej nawierzchni. To wszystko dzieje się dosłownie w sekundę. Bardzo się cieszę, że miałam okazję tam pojechać i sama tego wszystkiego doświadczyć. Bo dla mnie właśnie to jest chyba najfajniejsza część tej podróży. Mogę być w miejscach, które wcześniej oglądałam tylko z boku, a teraz sama wsiadam na motocykl i sprawdzam, jak to wygląda z drugiej strony. I tak naprawdę to dopiero początek. Na naszej mapie jest jeszcze masa kilometrów do pokonania, zarówno busem, jak i motocyklem, mnóstwo miast do zobaczenia i torów do objechania. A po drodze spotkamy też wielu naprawdę ciekawych zawodników, więc jeśli chcecie być z nami w tej podróży, obserwujcie nasz kanał i zostańcie z nami, bo mamy Wam jeszcze dużo do pokazania.